Cześć, dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawy film, gdzie zobaczycie propozycję słuchawek od marki Sony. Ceny wszystkich sprzętów macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i zaczynamy nasz przegląd 4 niezwykle ciekawych i odmiennych produktów audio od marki Sony. Za chwilkę po kolei przedstawię Wam każde słuchawki, bliżej zobaczymy zawartość opakowania, będą przymiarki, będą oczywiście testy mikrofonu i pokażę Wam także software, bo każde z tych 4 urządzeń ma dedykowany software, więc możliwości konfiguracji jest naprawdę sporo. Sony InZone H9 w wersji drugiej to kolejny krok w ewolucji tych słuchawek. Względem pierwszej wersji, z której ja cały czas mam przyjemność korzystać i ich recenzje macie także u mnie na kanale, no to zmieniło się całkiem sporo. Przede wszystkim słuchawki są lżejsze, powiedziałbym, że jeszcze bardziej wygodne. Jeśli chodzi chociażby o mikrofon, to będziecie mogli porównać próbkę, którą usłyszycie za parę minut, z tym co było w recenzji pierwszej wersji słuchawek Sony InZone H9. Natomiast poprzednia wersja jest cały czas w sprzedaży, teraz jest już zwyczajnie tańsza, ale moim skromnym zdaniem nowa wersja H9 jest pod wieloma względami lepsza. Kolorystyka kartonika jest wciąż bardzo podobna. Oczywiście słuchawki od Sony charakteryzują się tym, że są kompatybilne także z konsolami PlayStation 5, czyli PC-ty, stacjonarne i laptopy, PS5 i wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne, czyli smartfony, tablety. Z tyłu mamy troszkę więcej cech i chociażby oprogramowanie InZone Hub, z którego te słuchawki korzystają. Mamy też szereg dodatkowych funkcji ulepszających dźwięk. Jest także apka na smartfony. Rzućmy okiem, co dostajemy w kartoniku. Oczywiście poza instrukcjami, papierologią i naklejkami, to jest akurat mniej ważne, to mamy przede wszystkim elastyczny, odczepiany mikrofon. Tak on wygląda z bliska. Mamy tutaj gąbkę, gniazdo do podłączenia i jak widzicie, jak go tak wygnę, to on tak zostaje. Czyli dość dobrze możemy go sobie dopasować. Następnie mamy przewód USB na USB typu C do ładowania tych słuchawek i długość tego przewodu to aż 2 metry. Następnie przewód mini jack z wtykiem kątowym i z wtykiem prostym, 4-pinowy, czyli mikrofon i dźwięk transmitowane przez jeden wtyk. Kabelek bardzo elastyczny, ponownie 2 metry, spokojnie można z niego skorzystać chociażby do grania na konsoli. No i mamy bardzo ważny element, czyli transmitter bezprzewodowy w takiej właśnie formie, z USB typu C, z suwaczkiem, gdzie mamy do wyboru PC albo Other, czyli PC i inne. Dogielek jest niewielki. No i ostatnia rzecz w zestawie to jest taka wodoodporna torba do przechowywania słuchawek, gdzie mamy tutaj główną kieszeń, bardzo ładnie wykonana, i tutaj mamy kieszonkę na akcesoria, czyli na przykład na kabelki. Tak więc widać i czuć, że mamy tutaj zestaw premium, produkt flagowy. Zawartość zestawu bardzo bogata. Producent chwali się, że te słuchawki są bardzo lekkie. Za chwilkę je zważę. Natomiast zobaczmy sobie samą konstrukcję. Faktycznie tak biorąc do ręki już są lżejsze. Mamy zupełnie inną konstrukcję pałąka, ponieważ w poprzednim wydaniu mieliśmy sztywny pałąk. Tutaj mamy wewnętrzny pasek, który jest wykonany z dobrej jakości ekoskóry, bardzo ładne obszycie, logo InZone. Od spodu jest mięciutki. Tutaj mamy pałąk zewnętrzny obity takim przyjemnym w dotyku materiałem. Jeśli chodzi o regulację, to po prostu naciskamy te elementy i wtedy przesuwamy sobie to na wymaganą wysokość. Zakres regulacji jest dość spory. Mamy kolejne logo InZone tutaj. Mamy także logo tutaj i co ciekawe, co my tutaj mamy? Tu jest włącznik i wyłącznik mikrofonu, czyli mamy wtedy wystający albo wciśnięty przycisk. Po bokach mamy mikrofony do trybu redukcji szumów. Tutaj mamy włącznik, są także dodatkowe diody. Mamy tutaj przycisk Bluetooth z diodą. Mamy przycisk Chat i Game do regulacji głośności czatu względem gry. Mamy tutaj główny potencjometr, który kręci się cyfrowo bez żadnego oporu, bez żadnego końca. Mamy przycisk ANC Ambient, czyli mamy też tryb redukcji szumów, właśnie po to są te mikrofony. Mamy gniazdo USB typu C, gniazdo mini jack i podłączenie mikrofonu. Obudowy nausznic są matowe. Jeśli chodzi o wytrzymałość, no to słuchawki są naprawdę bardzo elastyczne i te nausznice możemy odginać sobie do kąta 90 stopni w obie strony. Jeśli chodzi o pady, to materiał jest bardzo miękki, a wypełnienie w środku jest niezwykle delikatne i jest go dużo. Tak więc ta pianka w środku jest naprawdę wysokiej jakości, odporna na odkształcenia, bardzo wygodna.
Tak więc tu mamy taki oddychający materiał, a wewnętrzna część tej nausznicy jest wykonana z ekoskóry, tak żeby chociażby pogłębić basy. Jeśli chodzi o wielkość, no to tak, moje uszy mieściły się bez problemu i mamy tutaj nieco ponad 60 mm na wysokość. Na szerokość to jest nieco ponad 40, ale mamy też całkiem sporą głębokość, bo jest to około 24 mm, więc całkiem głęboko. Dlatego wszystkie uszy powinny się tutaj zmieścić bez większego problemu. Przestrzeń jest wystarczająca. Do ważenia dołączymy sobie mikrofon. Ok, mikrofon jest na miejscu. Odpaliłem wagę, jest wytarowana, więc słuchawki wskakują i mamy 264 g z mikrofonem. Więc jak na pełnowymiarowy headset nie jest to dużo. Porównajmy sobie z poprzednią wersją. 327, więc różnica jest naprawdę spora. No jak widzicie, headset wizualnie też jest większy. To jest pierwsza wersja headsetu Sony InZone H9. Tak więc nowy model jest zdecydowanie lżejszy. Widzimy, że przyleganie jest naprawdę dobre, jeśli chodzi o mniejsze głowy. Pałąk tutaj trzyma i nausznice też trzymają świetnie. Mikrofon mamy blisko ust. Od boku również wygląda to bardzo dobrze. Mamy wyprofilowane te muszle tak, żeby lepiej anatomicznie zakrywały uszy i od tyłu również mamy pełne przyleganie. Bardzo dobrze to wygląda. A teraz powiększam nieco słuchawki i zobaczymy na graczu o naprawdę dużym rozmiarze głowy. No i ponownie widzimy, że z przodu te słuchawki przylegają bardzo ładnie. Tak więc są one bardzo uniwersalne. Pasują tak na osoby o mniejszych, jak i większych głowach. Pałąk ponownie przypasował. Mikrofon może być bardzo blisko ust, od boku ponownie anatomiczne wygięcie muszli i od tyłu znów świetne przyleganie. Tak więc pod tym względem nowa wersja headsetu zrobiła na mnie naprawdę pozytywne wrażenie, ponieważ osobiście lubię mniejsze, lekkie i wygodne słuchawki, takie, których nie odczuwamy na głowie, nawet korzystając z nich kilka godzin pod rząd. Sony InZone H5, czyli nieco niższa seria niż H9, natomiast wciąż słuchawki bardzo interesujące i dobrze wykonane. Na początek standardowo, co mamy w zestawie? Elementy papierowe wyglądają dokładnie tak samo. Mamy oczywiście dongiel, w tym wypadku jest on większy. Ma także suwaczek po boku do przełączenia się pomiędzy PC a PS5. Jest i przewód AUX, czyli mini jack na mini jack, wtyk kątowy i wtyk prosty. Przewodzik ponownie elastyczny, długość 1,50 m. No i o tej samej długości nieco sztywniejszy kabelek USB na USB typu C do ładowania. Na pudełku ponownie podstawowe cechy, jest też software. Nie ma tutaj co prawda wersji mobilnej. Słuchawki ponownie lekkie. Mamy możliwość obracania w tą stronę tylko troszkę, natomiast w drugą stronę mamy kąt 90 stopni osiągnięty. Jeśli chodzi o pałąk, no to jest on dość gruby, jednocześnie elastyczny. Możemy go wyginać, nic się tutaj nie dzieje. Od spodu miękka gąbeczka. Tutaj rozmiar regulujemy klasycznie na plastikowych prowadnicach. Jest i logo Sony. Tak wyglądają same nausznice. Są też matowe, co mnie osobiście bardzo cieszy. Zaczepy są plastikowe. Mikrofon mamy tutaj na stałe. Po prostu go sobie doginamy. Jeśli chodzi o jakość padów, to są przyjemne w dotyku, a gąbka w środku jest mięciutka. A co znajdziemy na obudowach? Gniazdo mini jack, gniazdo USB typu C, kontrolka, włącznik, wyłącznik z diodą i ponownie przycisk Game Chat do regulacji głośności gry względem czatu, a potencjometr mamy tutaj. Taki troszeczkę wystający. Nie mamy wyłącznika mikrofonu w postaci przycisku, ponieważ odbywa się to tak. Słyszymy kliknięcie, czyli jak podnosimy mikrofon, jest klik i on się po prostu od tego momentu już wyłącza automatycznie. Więc żeby wyciszyć mikrofon, wystarczy go podnieść do góry. No i mikrofon jest elastyczny, ale nie wygina się aż tak precyzyjnie jak w modelu H9. Jeśli chodzi o wnętrze nausznic, ponownie są dość duże. Tak samo jest to 60 mm z haczykiem na 41 i głębokość podobna 24 mm. I sprawdzamy teraz wagę tych słuchawek bezprzewodowych. Jest to 261 g według mojej wagi, czyli ponownie są naprawdę lekkie. I znów widzimy, że na osobie o mniejszej głowie słuchawki wyglądają naprawdę dobrze, przyleganie jest świetne, mikrofon mamy blisko ust, także mamy tutaj anatomiczne wygięcie tych nausznic, żeby lepiej się dopasowały i ponownie od tyłu wygląda to świetnie. A teraz je nieco powiększyłem i sprawdzamy gracza o dużej głowie. Ponownie wystarczyło tutaj z zakresu regulacji dobre przyleganie przodem, górą, mikrofon blisko, pod kątem, widok od boku, widzimy to wygięcie nausznic i od tyłu również piękne, idealne przyleganie, czyli ponownie headset dla osób o mniejszych, jak i większych głowach, bardzo uniwersalny. No i przechodzimy do kolejnych słuchawek, są to Sony E9 i są to słuchawki dokanałowe, ale przewodowe.
Powiem Wam, że od lat nie miałem okazji testować słuchawek przewodowych, jeśli chodzi o ten format, a tutaj mamy bardzo ciekawy model. Ponownie kompatybilny z PlayStation 5 oraz z PC-tami, a także oczywiście z urządzeniami mobilnymi. No i samo opakowanie klasyka, jeśli chodzi o kolorystykę i poszczególne informacje. W tym przypadku długość przewodu od łącznika to jakieś 1,30 m, natomiast tutaj mamy jeszcze rozgałęzienie na 2 przewody. Mamy tutaj też element regulujący i ta część od łącznika do słuchawek ma niecałe 50 cm, więc całość można powiedzieć, że jest dość długa. Jeśli chodzi o całkowitą wagę, tak jakbyśmy sobie to wszystko wrzucili do kieszeni, to będzie nam to ważyło jakieś 26 gramów, więc nie za dużo. Sam przewód wykonany jest bardzo dobrze, ma taki solidny oplot, kątowy wtyk, również solidnie to wszystko tutaj wykonane. Wcześniej wspomniany łącznik i te 2 cieńsze przewody. No i same słuchawki z oznaczeniem right-left, logo InZone i z elementem do zawieszenia ich wygodnie na uszach. Wygodny anatomiczny kształt, no i bardzo ciekawe wyposażenie poza elementami papierowymi. Mamy tutaj różne rodzaje wkładek. Są silikonowe, ale są też wkładki piankowe w 4 rozmiarach, które bardzo dobrze dopasowują się do kształtu kanału słuchowego i przy okazji też świetnie wygłuszają świat zewnętrzny. Mamy też taki element do spięcia samego kabla. Jest i eleganckie etui do przechowywania samych słuchawek. W środku ma też takie paseczki trzymające, więc tu jest naprawdę dobrze. No i jeszcze jeden ważny i przydatny element to jest taka karta dźwiękowa, dodatkowy element zestawu, gdzie po prostu podłączamy te słuchawki i w tym momencie jak podepniemy je do komputera, no to mamy już dźwięk cyfrowy, między innymi dźwięk wielokanałowy, a także możliwość konfiguracji aplikacją InZone Hub. InZone Buds, czyli ostatnia propozycja z dzisiejszego zestawu. Tutaj już mamy klasyczne słuchawki bez żadnych kabelków, działające bezprzewodowo z kodekiem LE Audio, a także z funkcją Noise Cancelling. W zestawie instrukcje, tak dość ciekawie uporządkowane, wymienne nakładki w różnych rozmiarach, silikonowe. No i same słuchawki, które są w takim dość ciekawym etui. Z tyłu gniazdo USB-C do ładowania i przycisk. Jak je sobie otworzymy, to mamy także kontrolkę, która pokazuje nam kolorem poziom naładowania baterii i mamy tutaj same słuchawki, dokowane oczywiście magnetycznie, natomiast jest coś jeszcze, czyli dongiel, dzięki któremu te słuchawki możemy podłączyć do PC-ta i do PlayStation 5 poprzez ten dongielek, a także do urządzeń mobilnych i mamy tu suwaczek do przestawiania funkcji. No i ostatnia rzecz, czyli ważenie. Same słuchawki bez dodatków ważą 14 gramów, czyli po jakieś 7 gramów na słuchawkę. Natomiast jakbyśmy chcieli zabrać to wszystko ze sobą, czyli też ten dongiel i to etui, to całość waży 67 gramów. No i jeszcze pokażę Wam software wszystkich słuchawek, software desktopowy. Większość funkcji będzie podobna, natomiast będą różnice, o których powiem. W przypadku słuchawek Sony InZone Buds czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 12 godzin. W zależności od głośności i używanego trybu, a opóźnienia korzystając z dongla USB-C to tylko 30 milisekund. No i można te słuchawki połączyć także z telefonami obsługującymi kodek LE Audio Bluetooth, natomiast nie połączymy ich z telefonami wyposażonymi w standardowy Bluetooth. I patrząc po kolei, mamy graficznie zilustrowany poziom naładowania słuchawek, dostępne profile, a także różne ustawienia equalizera, gdzie możemy sobie to poprzestawiać także po swojemu. Mamy coś takiego jak kontrola dynamiki regulująca najwyższy poziom dźwięku, głośność główna oraz balans gry do czatu. Dźwięk przestrzenny, coś czego warto użyć, chociażby do grania czy do oglądania filmów. Możemy sobie ten dźwięk spersonalizować. Następnie mamy zakładkę, gdzie możemy ustawić czułość mikrofonu, przetestować, ustawić poziom monitoringu i funkcję automatycznego wzmocnienia. No i redukcja hałasu, czyli tryb ANC, klasyczna redukcja hałasu, przepuszczanie dźwięków z otoczenia i wyłączone. No i koncentracja na głosie, czyli ANC, ale jeśli ktoś będzie mówił w okolicy naszych uszu, to ten głos będzie przepuszczany. No i ustawienia, gdzie możemy sobie poprzestawiać sterowanie dotykowe i mamy też pozostałe opcje. No i teraz InZone E9. Możemy oczywiście ich używać poprzez mini jacka do wszelkich konsol, nie tylko konsol marki Sony. Możemy używać także do urządzeń mobilnych, do komputera, ale co nam daje podłączenie poprzez dodatkowy adapter. To, że mamy dostęp do software'u, możemy sobie zmieniać tryb tego dźwięku, czyli mamy dostęp do equalizera, do kontroli dynamiki sygnału,
oraz do dźwięku przestrzennego oczywiście, czyli do grania na pewno warto. No i dodam, że jakość dźwięku, głośność i szczegółowość potrafi się odrobinę różnić przy połączeniu analogowym bezpośrednio przewodem, a przy połączeniu przez adapter. No i słuchawki H5. Mamy tutaj bardzo podobnie equalizer, kontrola dynamiki sygnału, głośność główna, regulacja głośności gry do czatu, dźwięk przestrzenny i głośność mikrofonu z bardzo podobnymi ustawieniami. No i tutaj mamy możliwość ustawienia czasu uśpienia. W przypadku słuchawek Sony InZone H5 przetworniki mają 40 mm średnicy, mamy bardzo duże pasmo przenoszenia od 5 Hz do 20 kHz i maksymalny czas pracy na baterii to do 28 godzin w zależności od poziomu dźwięku. No i najwyższy model, czyli Sony InZone H9 wersja druga. Wygląda to bardzo podobnie, jeśli chodzi o wszystkie opcje. Natomiast poza dźwiękiem przestrzennym mamy tutaj także redukcję hałasu, czyli możemy bardziej oddać się grze, seansowi czy słuchaniu muzyki. Te słuchawki różnią się m.in. tym, że mają tryb ANC, ale także mają moduł Bluetooth, czego model H5 nie ma. Czyli możemy łączyć się przy pomocy dongla, ale także bezpośrednio poprzez Bluetooth, gdzie ponownie jakość mikrofonu czy jakość dźwięku może być odrobinę inna, ale wciąż na wysokim poziomie. No i można te słuchawki połączyć także z telefonami obsługującymi kodek LE Audio Bluetooth i ponownie głośność urządzenia głównego, balans podczas grania czatowania i ustawienia mikrofonu. No i funkcje chociażby automatycznego wyłączenia i funkcje Bluetooth. I słuchawki Sony InZone H9 w wersji drugiej mają przetworniki o średnicy 30 mm, więc teoretycznie niewielkie, ale jest to membrana z kompozytów węglowych, dlatego dźwięk jest bardzo dobrej jakości i pasmo przenoszenia to od 5 Hz do 20 kHz. Mikrofon mamy z charakterystyką kardioidalną, a maksymalny czas pracy z wyłączonym systemem redukcji hałasu to do 30 godzin w zależności od głośności. I zabieramy się za testy mikrofonów. Na początek model H5. Zakładam słuchawki, opuszczam mikrofon, żeby się uruchomił i już odpalamy w komputerze program Audacity do nagrywania. W software'ze czułość mikrofonu mam na 100%. I lecimy z testem. Tak więc to jest test mikrofonu słuchawek Sony InZone H5. Test nagrywany przy 100% czułości. Tak więc stwierdźcie, jak w tej chwili wypada głośność, czy mój głos jest wyraźny. No i w tym momencie wystarczy podnieść mikrofon i dźwięk się już nie nagrywa. Macie w tej chwili dźwięk z mojego mikrofonu krawatowego. No i teraz drugie słuchawki, czyli Sony H9. Jak dla mnie z tego zestawienia najwygodniejszy headset. Dobra, odpalam Audacity. Ok, głośność mikrofonu jest tutaj też na 100%. I w tym momencie mamy test mikrofonu słuchawek Sony InZone H9 w wersji drugiej. I test mamy nagrywany poprzez dołączony do zestawu dongielek. Tak się sprawdza ten mikrofon, jeśli chodzi o moc dźwięku, czystość dźwięku. No przyznam, że nagrywa tutaj naprawdę głośno i jakość dźwięku jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o model E9, to tutaj dźwięku nie usłyszycie, ponieważ te akurat słuchawki nie mają wbudowanego mikrofonu, natomiast zobaczcie sobie, jak to wygląda, jak mam je zamontowane w uszach. Powiem Wam, że naprawdę pewnie tutaj leżą. Dodatkowe elementy sprawiają, że te słuchawki nam nie spadną, a bardzo dobrze, głęboko są zakotwiczone w uszach i nawet nie mając tutaj tych piankowych wkładek z zestawu i tak mam dość dobre wygłuszenie, a z tymi piankami jest jeszcze lepiej. No i przyszedł czas na słuchawki InZone Buds, które też już tutaj są widziane poprzez software. Mamy 100% mikrofonu, więc sprawdźmy. Odpalam Audacity. To jest test mikrofonów z słuchawek Sony InZone Buds. Sprawdzamy w tej chwili, jaka jest głośność tego dźwięku i jaka jest jego jakość. W przeciwieństwie do słuchawek wokółusznych, gdzie te mikrofony były naprawdę blisko ust, tutaj bierzemy poprawkę, że ten dźwięk jest wyłapywany z większej odległości i mimo wszystko myślę, że jakość tego dźwięku jest naprawdę niezła. Głośność jest wysoka, no a co do jakości, to do wyrazistości dźwięku stwierdźcie sami, po to właśnie nagrywamy te próbki. Ok, wzięliśmy 4 produkty, każdy inny, wszystkie ciekawe. Jeśli któryś by Was szczególnie zainteresował, to ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu, także promocje. Tak więc zachęcam. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, wystarczy zostawić łapkę w górę. Możecie też napisać komentarz, udostępnić film i warto subskrybować, żeby być na bieżąco.
Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału: Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.